Cześć, mam na imię Marlena i chciałabym podzielić się z Wami swoim doświadczeniem związanym z utratą dość dużej wagi ciała w krótki okres czasu. Udało mi się schudnąć prawie 50 kg w 8 miesięcy. I tutaj od razu uprzedzę pytanie, które pada bardzo często, czy poddałam się operacji zmniejszenia żołądka. Nie poddałam się takiej operacji, absolutnie. Schudłam, można powiedzieć, tylko dzięki samozaparciu i silnej woli. Niestety, co za tym idzie, mam dość poważny problem z nadmiarem skóry na brzuchu, szczególnie tutaj w tej dolnej partii, która strasznie mnie denerwuje i przeszkadza w codziennym życiu. Dlatego zdecydowałam się na operację rozszerzonej plastyki brzucha, która odbędzie się już dzisiaj. Można powiedzieć, że już dzisiaj, bo jest już po godzinie 12. W klinice Linea Corporis w Warszawie i operować będzie mnie dr Sławomir Łoń. Zdecydowałam się na tą klinikę, ponieważ przeszukałam bardzo dużo informacji w internecie odnośnie wszystkich klinik w Polsce, no i ta wydała mi się najbardziej profesjonalna, a lekarz, który będzie mnie operował, ma bardzo dobre opinie. No jak wiadomo, każdy stawia swoje zdrowie na pierwszym miejscu, no przynajmniej ja. Na pierwszej konsultacji byłam w 2017 roku i też na tej konsultacji ustaliliśmy datę mojego zabiegu oraz kwotę, którą będę musiała zapłacić. Ponieważ na co dzień nie mieszkam w Polsce, musiałam liczyć się z tym, że będę musiała wynająć hotel lub apartament. Będę musiała kupić oczywiście bilet lotniczy i zapewnić sobie odpowiednie warunki po operacji, ponieważ muszę zostać minimum tydzień w kraju. Biorąc pod uwagę wszystkie koszta związane również ze zrobieniem badań do takiej operacji, które też mało dosyć nie kosztują, bo naprawdę trzeba zrobić ich dużo. Łączna kwota, która jeszcze nie zamknęła tak naprawdę moich wydatków, to kwota 17 tysięcy złotych. Sama operacja kosztuje 15 600. Mój apartament mieści się w samym centrum Warszawy, przy jednej z najdłuższych ulic, przy Alejach Jerozolimskich. Lokalizacja apartamentu też była dla mnie bardzo ważna ze względu na to, że na tą operację przyleciałam sama i musiałam brać pod uwagę to, że będę potrzebować wyjść do sklepu, czy tam zrobić jakieś zakupy, czy po prostu wyjść do jakiejś knajpy coś zjeść. Bardzo ważne, na co trzeba też patrzeć, jeżeli ktoś podróżuje z zagranicy, to czy apartament, czy hotel jest wyposażony w windę, bo mój pokój mieści się na 7. piętrze. No, raczej nie wyobrażam sobie, żebym miała po takiej operacji chodzić po schodach, ale całe szczęście udało mi się wynająć naprawdę bardzo przytulny apartament, nawet niedrogi, z windą. Kolejną rzeczą jest torba, którą zabiera się na taką operację. Oczywiście chodzi mi tutaj o torbę z rzeczami prywatnymi. Pielęgniarki prosiły mnie, abym nie zabierała jakichś niepotrzebnych rzeczy, ponieważ absolutnie nie będzie mi to potrzebne. Czy jakieś tam dodatkowe, nie wiem, czy zegarki, biżuteria, to wszystko może zostać w domu. Ze sobą miałam chyba tylko zabrać dosłownie jakąś piżamę, którą będę mogła włożyć po operacji. Jakiś tam ręcznik, wiadomo, książkę do czytania, bo 2 dni będę przykuta do łóżka. Z tego co wiem, 2 dni, chociaż nie chcę skłamać, bo do końca nie wiem, ale prawdopodobnie 2 dni będę leżała jeszcze z drenami. Pielęgniarki prosiły mnie, abym ostatni posiłek spożyła do godziny 10, a piła do godziny 12, więc na tą chwilę już niestety nie mogę spożywać żadnych płynów. Co jeszcze? Nie wiem. Nie wiem co jeszcze, zapomniałam.
Pozostaje mi tylko spakować torbę do końca i się wyspać, chociaż wątpię, żebym dzisiaj usnęła. Czekałam na tą operację bardzo długo, prawie 3 lata. Nie było dnia, żebym o nim nie myślała. I nie ukrywam, że przez ostatnie 2 tygodnie byłam po prostu koszmarem dla mojej rodziny, bo dosłownie wariowałam. I tutaj chciałam naprawdę bardzo serdecznie podziękować za to, że wytrzymali ze mną. Wiem, mamo, że to oglądasz, także bardzo Ci dziękuję, że mnie nie wykopałaś. No to chyba na tyle. Kładę się spać. Mam nadzieję, że się położę spać. Rano tylko zamówię sobie taksówkę. Rano będę miała również konsultację z anestezjologiem na temat znieczulenia. Dopłacę resztę pieniędzy, które muszę, ponieważ wpłaciłam już zaliczkę około 5000 zł. Na miesiąc przed operacją trzeba zrobić zaliczkę w wysokości 20% od całej kwoty, przynajmniej tak w tej klinice, w której ja się operuję. No i to chyba na tyle. Na pewno wstawię dużo zdjęć sprzed operacji, na pewno sprzed tej całej mojej redukcji, gdzie ważyłam prawie 100 kg. Prawie 100 kg. Pewnie też z różnych etapów przez ten cały okres czasu, kiedy ta waga się zmniejszała, aż do teraz. No i oczywiście wstawię też zdjęcia już po operacji i zobaczycie, jak to wygląda mniej więcej. Zdecydowałam się nagrać ten materiał, ponieważ ja osobiście naprawdę przeszukałam chyba cały internet na temat tego zabiegu i oprócz drastycznych scen już w samej sali operacyjnej nie było absolutnie nic, a wiem, że naprawdę bardzo dużo osób boryka się z takim problemem. Często, kiedy wstawiałam swoją przemianę na różne grupy motywacyjne na Facebooku, dużo osób pytało się mnie, co się stało z tą skórą, bo tak naprawdę na zdjęciach tego nie było widać, bo umiejętnie, może nie to, że kamuflowałam to, bo każdy o tym wiedział, że ta skóra jest, no ale wiadomo, przecież nie chodziłam z tym jakoś wywalonym na wierzch, więc dużo osób naprawdę zadawało sobie to pytanie, co się stało, że tego nie ma. Więc jeżeli naprawdę macie jakąś bliską osobę, czy kolegę, czy koleżankę, czy podopiecznego, czy Wy może sami borykacie się z takim problemem i chcecie znać odpowiedź na nurtujące Was pytania, to śmiało oglądajcie lub podsyłajcie linki. Naprawdę, jeżeli ten materiał pomoże przynajmniej jednej osobie, to naprawdę będę się cieszyć. Wszystkie głupie uśmieszki będą wycięte, więc się nie przejmujcie. Powiem jeszcze jedno, że to nie jest łatwo gadać do kamery. Mam nadzieję, że jakoś z biegiem czasu się do tego przyzwyczaję i będzie mi coraz lepiej. Cześć, jak widzicie, jestem już po operacji i naprawdę z ręką na sercu w życiu bym nie pomyślała, że po tak ciężkiej operacji, jaką jest plastyka brzucha, że tak
dosłownie w parę dni wrócę do, może nie do pełni sił, bo jeszcze wiadomo, odczuwam ból, biorę leki przeciwbólowe, ale naprawdę czuję się świetnie. Chodzę na spacery, praktycznie wykonuję wszystkie czynności tak, jak je wykonywałam przed zabiegiem, więc naprawdę super. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. No dobra, to może od początku, bo na pewno jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało. Tak jak wspominałam na wcześniejszych filmikach, myślałam, że tej nocy nie usnę, ale naprawdę spałam jak dziecko. Wydaje mi się, że po prostu już kilka godzin przed tą samą operacją te wszystkie nerwy ze mnie zeszły i po prostu się naprawdę wyluzowałam. Wstałam rano, chyba około godziny 5, wzięłam prysznic. Śniadania już nie jadłam, no bo już nic nie mogłam jeść od godziny 12. Tak samo nie mogłam już nic pić, ale jakoś nie odczuwam dużego pragnienia, więc pod tym względem też było naprawdę ok. Zamówiłam sobie Ubera, pojechałam do kliniki, tam miałam jeszcze 2 konsultacje przedoperacyjne z moim lekarzem chirurgiem i z lekarzem anestezjologiem. To już było bardziej takie tylko podpisywanie zgody na znieczulenie, no i umówienie jakiegoś tam, prawda, przebiegu tej operacji. Po tych konsultacjach pielęgniarki zaprowadziły mnie na moją salę, przebrałam się w ten operacyjny fartuszek, została mi podłączona kroplówka, dostałam leki na uspokojenie i leżałam chyba przez 1,5 godziny pod takim fajnym elektrycznym kocykiem, który naprawdę mega mnie wyluzował jeszcze bardziej. A musiałam leżeć, ponieważ była operowana dziewczyna przede mną, bo miała plastykę piersi, a ta operacja trwa krócej niż moja, więc moją zostawili na koniec. Koło godziny 11 poszłam na salę, dostałam praktycznie od razu znieczulenie ogólne. W sumie dosłownie pamiętam chyba 10-15 sekund na tej sali, ale naprawdę personel był bardzo miły, bardzo się mną opiekowali, więc tutaj naprawdę też duże ukłony w stronę tej kliniki za to. Co tam jeszcze? No i nic, no i byłam operowana, obudziłam się koło godziny 4. Szczerze mówiąc, dziwne bardzo było dla mnie to, że nie czułam bólu brzucha, w ogóle go praktycznie nie czułam. No wiadomo, czułam jakieś tam lekkie napięcie, ale ja też leżałam, więc jakoś tam za dużego wysiłku nie miałam, ale czułam po prostu ogromny ból tutaj na zgięciach łokci i wydaje mi się, że to pewnie dlatego, że leżałam tak przez 3,5 godziny, więc na pewno te ręce mi strętwiały. Przyszedł do mnie od razu lekarz, zapytał się mnie, jak się czuję. Ja dosłownie tak półprzytomna, troszkę z nim rozmawiałam. Powiedział mi, że operacja przebiegła bardzo dobrze, że wycięli bardzo dużo skóry, że brzuszek wygląda super i że na pewno będę zadowolona. Ja po rozmowie z lekarzem tak naprawdę parę razy jeszcze, może nie to, że traciłam przytomność, ale usypiałam, znowu się budziłam, usypiałam i to tak chyba trwało z godzinkę. Jak już tak się przebudziłam, tak konkretnie zadzwoniłam, wiadomo, do swojej rodziny, powiadomić ich, że wszystko jest w porządku, ale wiem, że też wcześniej pielęgniarki też powiadamiały moją rodzinę, bo też o to prosiłam, bo też nie wiedziałam, jak się będę czuła po tej operacji, więc wiem, że moja rodzina była powiadomiona, że wszystko było ok. Dostałam kroplówki, dostałam leki przeciwbólowe, byłam monitorowana przez 2 godziny tak ściśle, czyli że była ze mną pielęgniarka. Później jak już skończyli mnie monitorować, stałam sobie sama na sali, całe szczęście nie było nikogo ze mną, więc też miałam taki spokój psychiczny. Przyszła pielęgniarka, podała mi kolację, włączyłam telewizor, więc mogłam się naprawdę fajnie wyciszyć, odpocząć, wiadomo, powiadomić jeszcze w jakiś sposób moją rodzinę, jak się czuję. Troszkę uwiera was. Więc jeszcze jedna kwestia, po operacji miałam włożone 2 dreny, dosłownie w tych miejscach i też fajnie wyszło, bo ja miałam tutaj dosyć taką sporą bliznę z tej strony.
po wypadku w dzieciństwie i lekarz wykorzystał tą bliznę na włożenie drena właśnie tutaj z tej strony, więc też fajnie, że nie robił mi dodatkowych blizn, bo i tak mam ich już dużo, więc fajnie, że to wykorzystał. Byłam też podłączona pod cewnik, więc też miałam jakiś tam spokój psychiczny, że nie muszę wstawać do tej ubikacji przez te pierwsze kilka godzin. W sumie później ten cewnik został usunięty na moje żądanie, bo już chciałam sama się uruchomić, sama chciałam wstawać, więc nie wiem, czy wspominam o kolacji, już nie pamiętam. Kolację dostałam też wieczorem, więc wszystko było w porządku, mogłam jeść. Pierwszej nocy też koło godziny 9, to już parę godzin po operacji, przyszły pielęgniarki do mnie, zaprowadziły mnie na salę opatrunkową, zmieniły mi opatrunek i założyły taki specjalny gorset, który mam cały czas, o teraz nie pokażę, bo mam body na sobie, ale będzie na zdjęciach na pewno widać. Czarny gorset, który muszę nosić przez miesiąc czasu. Ma on na celu ukształcenie, wiadomo, tego nowego brzuszka, żeby wszystko ładnie się, nie wiem, to nazwać, wchłonęło, ale ma wszystko ściskać, żeby ta opuchlizna przede wszystkim zeszła, bo brzuszek mam dalej opuchnięty. Wczoraj wybrałam się na spacer i poszłam do galerii, bo musiałam tam pozałatwiać jedną sprawę i wiadomo, był to na pewno ogromny błąd z mojej strony, bo nie przewidziałam tego, że po tak długim spacerze zrobi mi się po prostu słabo. Zaczęły mi boleć biodra i modliłam się tylko, żeby wyjść po prostu z tej galerii, złapać taksówkę czy Ubera i dojechać z powrotem do mojego apartamentu. W sobotę też odwiedzili mnie znajomi i postanowiłam wyjść na mały spacer, bo tutaj akurat na tej ulicy, na której wynajmuję ten apartament, jest bardzo dużo fajnych lokali, więc wyszliśmy coś zjeść. I tutaj znowu przypomnę o tym, że bardzo istotne jest to, żeby jeżeli ktoś będzie tu, jeżeli ktoś zdecyduje się na taką operację, a mieszka za granicą i będzie musiał przyjechać i wynająć jakiś hotel, ważne jest to, żeby była ta winda, jeżeli mieszkacie na jakimś wyższym piętrze, bo tak jak wspomniałam, moje jest 7. Nie miałam problemu z tym jednym piętrem, żeby wejść, bo winda jest tylko do 6 piętra, ale no nie wyobrażam sobie, żebym miała całą tą trasę, nawet tylko schodząc, przebyć po tej operacji, więc uważajcie na to, pamiętajcie o tym. Więc podsumowując, po operacji byłam 2 dni w klinice, wyszłam w sobotę rano, odebrała mnie moja przyjaciółka, pojechałyśmy prosto do apartamentu, gdzie praktycznie leżałam też cały czas i szczerze mówiąc nie czułam też bólu, naprawdę ja jestem na dość silnych środkach przeciwbólowych, takich jak, nie wiem, ketanol, paracetamol, pyralina, ibuprofen, wszystko wymiksowane, wiadomo, ale myślałam, że ten ból będzie naprawdę większy, no bo to jest jednak cięcie odtąd dotąd. Wycięli mi ponad 40 cm skóry, więc no myślałam, że naprawdę będzie gorzej, ale było super. Ból zaczęłam dość taki nieznośny odczuwać w sobotę wieczorem, ale to był nie tyle ból spowodowany cięciem, ale może jak to wytłumaczyć dokładnie. Mój pępek został w tym samym miejscu, w którym był, ale otwór na pępek został przeniesiony, czyli to też fajnie widać, będzie widać na pewno na zdjęciach. Pieprzyki, które miałam wcześniej tutaj, teraz są w tym miejscu, więc taka była różnica tego ściągnięcia skóry. I dlatego, że właśnie chyba miałam zrobiony ten nowy pępek, czułam dosłownie każdy pęcherzyk powietrza, który przechodził mi przez jelita, każdy. I to nie jest może tyle jakiś, to nie jest może jakiś taki typowy ból, ale to tak nieprzyjemne uczucie, że no tego się nie da opisać, to po prostu chyba trzeba przeżyć. No i już wtedy nie wytrzymałam, nie ukrywam, popłakałam się, byłam już zmęczona ogólnym moim stanem. Też mam tutaj na ręce, mam pełno siniaków
spowodowanych wkłuciami po zastrzykach z heparyny antyzakrzepowej, więc byłam już naprawdę zmęczona, ale całe szczęście miałam dobre dusze wokół mnie, które robiły mi zastrzyki z ketanolu, więc szybko ten ból przeszedł, usnęłam na parę godzin, no i jakoś od tamtej pory nie czuję już takiego upierdliwego bólu z tego powodu, z powodu tych pęcherzyków powietrza. Myślę, że to wszystko się już jakoś tam uspokoiło. W poniedziałek o 12 byłam umówiona w klinice na zmianę opatrunków i też w sumie w poniedziałek podjęłam taką ostateczną decyzję, że nie czekam do piątku i wracam do siebie, do swojego domu już we wtorek, tak jak planowałam wcześniej. A dlaczego mówię piątku? Dlatego, że miałam umówione zdjęcie szwów na piątek tutaj u nas w klinice. Ale no mówię, ja nie mieszkam na stałe już w kraju i to by musiały być dodatkowe dni, kiedy byłabym z dala od mojej rodziny, więc stwierdziłam, że równie dobrze mogą też mnie wyciągnąć już w Anglii, w szpitalu czy u mnie w przychodni. Więc tak zdecydowałam, lekarz nie oponował, wytłumaczył mi tylko dokładnie jak mam tłumaczyć lekarzowi, jak wyciągać te szwy, no bo wiadomo, chirurg, który operuje na co dzień, dla niego to jest prosta rzecz, no ale jak ktoś nie ma z tym do czynienia, no to musi tam troszeczkę pogrzebać. Nie ukrywam, boję się ściągnięcia szwów, boję się, że będzie bolało, no ale ściągnąć się trzeba. Gorset, który noszę teraz na sobie, również muszę nosić przez okres miesiąca czasu. Pielęgniarki również stwierdziły, żebym nie moczyła tego brzucha. Jeżeli chcę wziąć prysznic, no to taki naprawdę szybki, jeżeli chodzi o te partie. I mam natłuszczać brzuch, mam używać oliwki dla dzieci, tylko też zaznaczyły, że to musi być balsam, oliwka, taka, którą już używałam wcześniej, nic nowego, bo może mnie to uczulić, a no wtedy już mi będzie nieciekawie, bo wiadomo, ten brzuch będzie czerwony, może piec, więc no to jest świeża cięta rana, więc trzeba na to uważać. No, a moje plany na tą chwilę są takie, że dosłownie pakuję już wszystkie moje rzeczy do walizek. Pójdę sobie tutaj do takiej fajnej kawiarenki, zjem jakieś śniadanie i będę się pomału zbierała na lotnisko. Lot mam o 16:00. I to chyba wszystko. Za miesiąc jestem znowu w Polsce. Będę na konsultacji znowu u lekarza, bo stwierdził, że poprosił mnie ogólnie, żebym wysłała mu zdjęcia tego brzucha za miesiąc, no ale ja powiedziałam, że tak będę znowu w Warszawie, więc nie ma problemu, żebym podjechała i wtedy on sobie to wszystko na żywo zobaczy. O czym też wspominał, to też zapomniałam już dodać, że brzuch naprawdę goi się rewelacyjnie. Ja nie mam żadnych siniaków, żadnych zasinień. Wiadomo, no, w tych miejscach, gdzie jest cięte, jest jakiś tam kolor inny tej skóry, ale powiedział, że naprawdę jest rewelacja, więc jestem naprawdę mega zadowolona. Mam nadzieję, że dojdę do siebie jak najszybciej i będę mogła wrócić na treningi, bo wszyscy, którzy mnie znają albo jakoś tam obserwują, wiedzą, że swoją decyzję o mojej operacji podjęłam przede wszystkim dlatego, że chcę przygotować się do zawodów bikini fitness, więc naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy znowu wrócę na salę treningową i spełnię swoje marzenia. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak ten brzuszek się będzie goił, jak będą wyglądały moje przygotowania do zawodów po tak ciężkiej operacji, jakie ćwiczenia będę wykonywała, aby wzmocnić te mięśnie brzucha, jak będzie wyglądał mój jadłospis i wszystkie inne rzeczy, to zapraszam na moje profile na YouTube i na Instagramie. Ja wiem, że jest mnóstwo osób, które ma taki sam problem jak ja, bo ja dostałam od Was, dosłownie zostałam zasypana wiadomościami. Mam nadzieję, że już na wszystkie odpisałam, ale jeszcze sprawdzę dzisiaj, które mają po prostu taki sam problem jak ja i które się wahają, boją, również
szukały informacji na ten temat, ale nic nie znalazły, więc mam nadzieję, że ten vlog pomógł Wam chociaż troszkę i że jeżeli decydujecie się na taką operację, to już troszkę mniej się boicie, widząc, że ze mną jest naprawdę wszystko w porządku, że czuję się dobrze. Także nie bójcie się do dzieła. Trzeba spełniać marzenia. A to było moim marzeniem. Pozdrawiam.